Jedną z zalet pracy z tabelami Delta jest możliwość korzystania z historii zapisanej w logu transakcyjnym. Umożliwia ona analizę, jakie operacje i przez kogo były wykonywane oraz cofanie stanu tabeli, wierszy sprzed wykonanych operacji do wskazanej wersji, którą będziemy wskazywać numerkiem albo timestampem. Bez konieczności włączania, konfigurowania czegokolwiek. W tym filmie przedstawię, jak łatwo można podróżować w czasie dzięki historii tabel w formacie Delta. Nie będę już prezentował, w jaki sposób utworzyć przykładowy lakehouse, który będzie tu używany. Można znaleźć o tym informacje w dowolnym wcześniejszym filmie dotyczącym notebooków. Nie pokazuję też, jak zaimportować notebook przykładowy. Wystarczy bowiem wybrać opcję Import Notebook i wskazać ten notebook na komputerze, a wcześniej pobrać go z GitHuba, link w opisie tego filmu. Po jego zaimportowaniu będzie trzeba prawdopodobnie wskazać nasz przykładowy lakehouse, a więc usunąć ten, który się tu znajduje w zaimportowanym notebooku, a następnie dodać istniejący w moim przypadku sample LH. Ale akurat dla tego filmu lakehouse może być dowolny, może nie zawierać żadnych przykładowych danych, ponieważ na samym początku chciałbym w ramach kodu Spark SQL utworzyć nową tabelę. Tutaj sprawdzę, że nie będzie ona zawierała żadnych danych, a następnie załaduję do niej celowo w ramach kilku insertów kilka wierszy. Najpierw wstawię 6 wierszy, 6 produktów przypisanych do różnych kategorii. Te wiersze mogą wydawać się znajome, ponieważ pochodzą one z bazy AdventureWorks. Następnie w odrębnym insercie wstawię 2 wiersze, skasuję te właśnie wstawione 2 wiersze, 2 produkty przypisane do kategorii skarpetki, a właściwie podkategorii i ponownie wstawię te wiersze. Czyli po utworzeniu tabeli będziemy mieli do czynienia z 4 modyfikacjami. Pierwszą, drugą, trzecią i czwartą. Tutaj ta poprzednia komórka została już wykonana, nie zwróciła żadnych danych, no bo tabela products jest pusta. Wykonuję teraz tą komórkę i sprawdzę zawartość tabeli w ramach o właśnie tego zapytania. Dopiero w tym momencie poprzednia komórka została zakończona. Select zwrócił dane, w sumie 8 wierszy w tej tabeli składającej się zupełnie przypadkiem z 8 kolumn. I teraz kasuję wszystkie wiersze z tej tabeli. Możemy się umówić, że to jest przypadkowe kasowanie wierszy z tej tabeli, bo właśnie w takich sytuacjach również historia Delta Table się przydaje. Zresztą to było intencją twórców z Databricks, między innymi albo przede wszystkim, żeby błędy, które popełniamy w pracy z danymi analitycznymi, łatwo odkręcać, łatwo wycofywać skutki tych błędów. Upewnię się, że w tym momencie tabela jest pusta, wszystko zgodnie z oczekiwaniami i teraz przechodzimy do właściwej części tej prezentacji, czyli analizy historii. Polecenie Describe History, wskazując nazwę tabeli, pokaże nam listę operacji, listę wersji tych danych. Domyślnie przechowywane są wersje z 30 dni. Ta historia dotyczy ostatniego miesiąca. Pierwszą operacją, czyli przewijam tą listę na sam dół listy, aby zobaczyć wersję 0, czyli utworzenie tabeli. Poza datą, timestampem, który jest tutaj dostępny, to jest czas UTC, powinniśmy widzieć identyfikator nazwy użytkownika. Niestety jest to jeden z aktualnych na moment przygotowania tego filmu błędów w Fabriku, że Describe History nie pokazuje tych informacji. Następnie widzimy rodzaj operacji, czyli utworzenie tabeli, operacja insert jako write czy kasowanie wierszy. Następnie pewne informacje o tej operacji i jeszcze dalej więcej informacji, które będą bardziej interesujące w przypadku tego pierwszego inserta, bo widzimy tutaj, ile wierszy zostało wstawionych. Jak pamiętamy, najpierw wstawiłem 6 wierszy, następnie kolejne 2 rekordy, następnie operacją delete skasowałem te 2 wiersze
number deleted rows 2. Po ich skasowaniu wstawiałem je ponownie, stąd number output rows 2. I na samym końcu ostatnią operacją, którą wykonałem w tej poprzedniej sekcji, było skasowanie całości, a więc skasowałem 8 wierszy. Ta historia więc zgadza się z tym, co wykonaliśmy do tej pory. Upewnię się, że tabela jest pusta, a następnie podejrzę, jak ta tabela wyglądała w wersji pierwszej. Ta pierwsza operacja, przypominam, to wstawienie tego podstawowego zestawu 6 rekordów. Po wykonaniu zapytania select, w którym zaraz po nazwie tabeli pojawia się version s of 1, zobaczymy 6 rekordów. Inny sposób na podróże w czasie, na sprawdzanie wersji historycznej tych danych zapisanych w tabeli delta, będzie wskazanie timestampa, ale pamiętajmy, żeby ten timestamp wskazywał czas z describe history, a więc czas uniwersalny, UTC. Ja tutaj wskazuję w tym momencie datę, godzinę, kiedy nie istniała jeszcze ta tabela, dlatego zobaczymy błąd, tak, że ta data jest zbyt wczesna dla tego obiektu, dla tej tabeli, a poniżej ten czas faktycznie zaktualizuje. Tabela była utworzona, dane wstawiliśmy do tej tabeli o godzinie 20:38, a więc w tym kolejnym zapytaniu wskażę, że ma to być faktycznie 20:38, 26 sekund. Shift Enter, aby wykonać to zapytanie. Skoro wtedy jeszcze w tabeli nie znajdowały się żadne rekordy, to sprawdzę sekundę później. Jak widać, bardziej pewnym sposobem będzie odwoływanie się do poszczególnych numerów wersji, które znajdziemy w Describe History. O 20:38:27 w tabeli znajdowały się już 6 rekordów. No i teraz możemy wycofać stan tej tabeli do wybranej wersji. Załóżmy, że chciałbym wycofać tą ostatnią operację delete, czyli operację, którą zakładam, że to było kasowanie omyłkowe. Skasowałem zawartość tej tabeli przypadkiem, a więc interesuje mnie wersja 4. Wtedy jeszcze tabela składała się z 8 rekordów. W tym celu, oczywiście w tym momencie cały czas tabela jest pusta. Ja w poprzednich zapytaniach jedynie sprawdzałem wersję historyczną, ale nie wycofywałem tej tabeli, do tego służy polecenie Restore Table. Nazwa tabeli to version s of 4, czyli wersja przed operacją delete. Po tym wstawieniu ostatniej grupy wierszy. Po wykonaniu tej operacji sprawdzimy, jak teraz wygląda tabela Products. Jak widać, znowu znajdujemy w niej 8 rekordów, pełen zestaw danych. To, co jest istotne również, to to, że jeżeli teraz sprawdzimy sobie historię tej tabeli, to wcale nie oznacza, że on skasował tą ostatnią zmianę. On dodał kolejną operację do historii, operację wycofywania, a więc cały czas mamy możliwość wybrania innej wersji albo cofnięcie tego cofania, czyli wskazanie znowu wersji 5. Cały czas możemy się przełączać pomiędzy poszczególnymi wersjami. On utworzył kolejną wersję tej tabeli i ta operacja jest widoczna w logu transakcyjnym, a co za tym idzie, jako wynik polecenia Describe History. Zapraszam do samodzielnego testowania i eksperymentowania i przede wszystkim do pamiętania o tych możliwościach w trakcie pracy z tabelami Delta. W kolejnym filmie pokażę możliwości notebooków w Fabriku, które pozwolą wyklikać kod PySparkowy, właściwie wyklikać to, co chcemy uzyskać, w wyniku czego zostanie wygenerowany ten kod, czyli funkcjonalność Data Wrangler.
Nie wspomniałem jeszcze, nie przypomniałem o możliwości subskrypcji tego kanału, tak aby ten kolejny film, jak tylko się pojawi, był przez Was łatwiej zauważony. Proszę więc o subskrypcję, polubienie tego filmu i wszelkie komentarze, jak podobają Wam się te możliwości. Do zobaczenia.